Przed Wami kompletny poradnik na temat górami czekoladowego. Może oddychać powietrzem atmosferycznym. Swój narybek inkubuje w jamie gębowej i nie jest polecany początkującym akwarystom. Dlaczego? O tym wszystkim opowiem Wam w tym materiale. Zapraszam! Górami czekoladowy dorasta zazwyczaj do 5 cm długości. W odpowiednich warunkach dożywa 4 lat. Gatunek ten, tak jak inne ryby góramiowate, posiada dodatkowy narząd oddechowy zwany labiryntem, dzięki któremu może oddychać również powietrzem atmosferycznym. Zarys ciała tej ryby jest lekko owalny, głowa spiczasta, a pysk mały. Podstawowe ubarwienie ciała jest brązowo-brunatne, a na ciele znajduje się rysunek białawych do żółtych pasów w poprzek tułowia. Płetwa grzbietowa i odbytowa są brązowo-brunatne, zaś płetwa ogonowa niemal przezroczysta. Łuski u tego gatunku są duże i wyraziste. Typem ubarwienia górami czekoladowe przypomina bardziej ryby z raf koralowych niż te ze słodkowodnych zbiorników. Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest bardzo nieznaczny. Koniec płetwy grzbietowej u samca jest bardziej zaostrzony, a u samic zaokrąglony. Zauważenie tej różnicy jest jednak możliwe, gdy ryby mają całkowicie napięte płetwy. Dodatkowo u samców płetwy są jasno obwiedzione. Samica zaś ma bardziej od samca zaokrągloną szczękę dolną, przystosowaną do wylęgu jaj. W okresie rozrodu samica ma również bardziej wydatny brzuch. Górami czekoladowy naturalnie występuje w południowo-wschodniej Azji, a dokładniej na Półwyspie Malajskim oraz na wyspach Sumatra oraz Borneo. Ryba ta tworzy szereg form lokalnych, różniących się rysunkiem jasnych pasów na ciele. W swojej ojczyźnie górami czekoladowe zamieszkują dość specyficzne środowisko. Kałuże i doły wypełnione bardzo miękką, lekko kwaśną i bogatą w substancje organiczne wodą. W zbiornikach tych prawie nie spotyka się roślin wodnych. Tam ryby te przebywają przeważnie w strefie przybrzeżnej, gdzie rośliny lądowe zwieszają się nad lustro wody. W naturze odżywiają się wpadającymi do wody owadami. Górami czekoladowe jest rybą bardzo spokojną, choć lekko płochliwą. Jest dosyć wrażliwy na przenosiny do innego akwarium i zmiany warunków. Mimo iż czekoladowiec nie jest rybą ławicową, to powinno ją się trzymać w grupie minimum 5 osobników. Wówczas są mniej nieśmiałe i pokazują ciekawsze zachowania, np. dotykanie dzióbkiem ciała drugiego osobnika. Mogą być trzymane ze spokojnymi małymi rybami, choć większość źródeł pisanych zaleca trzymanie ich w akwarium jednogatunkowym. Ryby dobrze czują się w akwarium usytuowanym w spokojnym miejscu. Wewnątrz zbiornika powinny znajdować się kryjówki np. z korzeni czy kamieni. W akwarium dla tych górami zalecane jest niezbyt intensywne i niezbyt jaskrawe oświetlenie. Dobrą rolę w tym spełnią rośliny pływające. Zaleca się, by akwarium było obsadzone roślinnością, zaś dno było w ciemnym kolorze. Należy w nim jednak pozostawić wolną przestrzeń do pływania. Woda dla górami czekoladowego powinna być miękka, o temperaturze od 24 do 30 stopni Celsjusza, a zalecane pH powinno wynosić od 5,5 do 6,6, choć hodowcy również trzymają te ryby w przedziale od 4 do 7 pH. Woda powinna być regularnie raz w tygodniu nieznacznie podmieniana w
około 10–15%. Regularna jej podmiana sprzyja zdrowiu ryb. Woda powinna być czysta, może być filtrowana przez torf lub być z dodatkiem garbników. Prąd wody nie powinien być natomiast zbyt silny. Najlepszym pokarmem dla górami czekoladowego jest pokarm żywy, taki jak drobne owady, larwy komarów, rozwielitki, solowce czy oczliki. Prócz pokarmów żywych jedzą również pokarm mrożony oraz suchy w postaci płatków, lecz ten ostatni z początku może nie być przez nie przyjmowany. Czekoladowiec w przeciwieństwie do innych ryb labiryntowych nie tworzy pienistego gniazda pod powierzchnią wody. Rozmnażanie tej ryby jest dosyć trudne. Górami czekoladowe należy do gatunków określanych w gwarze akwarystycznej jako ryby problemowe, a rozmnożenia kiedyś miały mniej lub bardziej przypadkowy charakter. Dziś, by doszło do rozmnożenia, przede wszystkim musimy zapewnić odpowiednie parametry wody. Powinna być ona bardzo miękka, przefiltrowana przez torf o temperaturze w granicach 26–30 stopni Celsjusza. Uboga w sole mineralne, co wyklucza używanie wody zmiękczonej za pomocą kationitu. Etap zalotów zazwyczaj inicjuje samiec, gdzie następnie ryby obejmują się w pozycji pionowej. Ziarna ikry są stosunkowo duże i mają kolor żółty. Ryby po akcie składają je na dnie, po czym samica bierze je do jamy gębowej i tam inkubuje aż do wylęgu młodych. Górami czekoladowy jest mało produktywny i za bardzo dobry wynik można uznać od 20 do 50 młodych w lęgu. W literaturze akwarystycznej spotyka się wzmianki, że górami czekoladowy może budować gniazdo z piany na powierzchni wody w zależności od środowiska i miejsca pochodzenia ryb. Brak jednak wiarygodnego potwierdzenia tych słów. Górami czekoladowy jest rybą bardzo ładną i niezwykłą ze względu m.in. na możliwość oddychania powietrzem atmosferycznym czy na inny rodzaj rozmnażania niż większość góramiowatych. Są to ryby niestety trudne w hodowli, dość wrażliwe na parametry wody. Są podatne na rozmaite choroby, takie jak pasożyty skórne i infekcje bakteryjne. Nie jest to gatunek polecany początkującym akwarystom. Jednak gdy posiadamy odpowiednią wiedzę i jesteśmy w stanie stworzyć mu odpowiednie warunki, to w akwarium będzie prezentował się niezwykle okazale. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał i teraz posiadasz wystarczającą wiedzę, by hodować w swym akwarium górami czekoladowe. Nie zapomnij dać kciuka w górę, by ten poradnik popłynął w świat. Subskrybuj, by być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć!